Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. Kontynuujemy dzisiaj zabawę z drugą sypialnią. Jeszcze od rana docinam kilka dodatkowych belek na wymiar, żeby można je było przygotować. Mieliśmy jechać na wysypisko. Mamy trochę śmieci tu, trochę tam z przodu domu. Tutaj samo szkło. Ale żona dostała wiadomość, zobaczymy. Dzisiaj pierwsza paczka, którą zamówiliśmy z Chin, przyjeżdża tutaj do nas na wyspę, na adres na wyspie, a nie do Dumaguete. Także jest już wiadomość, że już wyszła do kuriera. Czekamy, o której przyjedzie, to nas zatrzymało w domu. Także w międzyczasie dorobię kilka sztuk drewna, żeby można je było dzisiaj zaimpregnować, polakierować i mieć po prostu gotowe drewno, które potem podocinamy na wymiary i będziemy mieli do wykorzystania. Jak dotnę to, co chcę dociąć, a to jest ostatnia sztuka, właśnie byłem zmienić baterię, to chodzę do sypialni i oczyszczam ściany. Oczyszczam ściany, jak już będą oczyszczone, to biorę się za impregnowanie, bo plan jest taki, żeby zaimpregnować wszystko, ściany i sufit na 3 razy, jak wcześniej, polakierować i wtedy można kontynuować po prostu pracę. Wtedy będę zrywał podłogę. Dopiero wtedy, jak wszystko będzie poimpregnowane i polakierowane. Taki jest plan, także zapraszam do oglądania. Dziękuję jak zwykle za wszystkie subskrypcje, lajki i komentarze. Naprawdę robicie dobrą robotę. Dziękuję bardzo z całego serca. No i co? No i zaczynamy ten dzień. Chociaż my już zaczęliśmy go trochę wcześniej. Już wstaliśmy, zjedliśmy, wypiliśmy kawę. A teraz po prostu bierzemy się do pracy. I proszę Państwa, mamy to. Mamy to. Przyjechał zamaskowany kurier i mamy dostawę na wyspę na końcu świata z internetu. Także można śmiało zamawiać. Wszystko można śmiało zamawiać i będzie przyjeżdżało. To chyba przyjechały łóżka dla zwierząt, tak mi się wydaje, bo żona pozamawiała dla nich kojce. Ale więcej rzeczy będzie jechało. O hej, co tam? Żona ochrzciła ją mus. Bo z tego co tłumaczy, jak ona je, to cała jest umorusana, bo je tak łapczywie, bo jest z ulicy po prostu. Do tej pory ma jakby zaburzone funkcje żywienia swoje, bo jak tylko jem przy stole albo coś, to zaraz płacz, zaraz chce jeść i tak dostaje jeść 5 razy dziennie. I need a knife. Dostaje młoda 5 razy dziennie jedzenie, a i tak za każdym razem dostaje szału, jak jemy po prostu. Co to jest? No to kot został ochrzczony mus, bo jak je, to cała się morusa na twarzy przez to, że je tak łapczywie i szybko. That's what you ordered? And what she's going to do with that? Żona zamówiła jakąś głupotkę dla kota, ale chyba taki drapak. I thought it's a cloth. It's like wood. Szybkie przyuczenie, co to jest? Do czego to służy? What is that? Nie jest zainteresowana. You are. I want a stone. You're too small for that. Musi trochę I więcej thought it's potrenować. something she can scratch on. Nie, she can scratch it. Musi jeszcze trochę potrenować kotek. Ściągam te najmniejsze stare kawałki podłogi, żeby dostać się do ściany, do płyty, bo jest przymocowana poniżej linii podłogi.
To okno już wyciąłem. Nawet jak się okna tu nie wstawię, ten otwór może być, chociaż i tak mówiłem, to okno będzie przesuwane w tamtą stronę. Oczyszczam ścianę z gwoździ. To są małe gwoździe, ciężko jest nawet powyrywać młotkiem czy małym łomem. To po prostu na pile szablastej mam dobry nóż do metalu, którym w Norwegii idzie tym przeciąć każdego gwoździa, każdego wkręta, wszystko. Po prostu oczyszczam to, potem przeszlifuję i będzie się można brać za impregnowanie tych ścian, za przerabianie i impregnowanie. Żona maluje te elementy, które trzeba dostawić, a ja kontynuuję. No i za chwilę rozpali się ognisko znowu z tego drewna dookoła pięka. Także kontynuujemy pracę. Zamówiłem wkręty przez internet, zamówiłem ostrza do piły oscylacyjnej, zamówiłem dużo różnych rzeczy i teraz tylko czekać. Zamówiłem wkręty konstrukcyjne, tylko po prostu czekać, aż przyjadą tutaj pod adres, bo jak widać kurier był pierwszy raz. Możliwe, że ten kurier jeździ cały czas ten sam, także już wie, gdzie jeździć i można sobie zamawiać. A mogę wam powiedzieć, że na przykład wkręty do tych płyt do tych płyt cementowo-włóknowych w sklepie 1 peso za jednego wkręta, a przez internet na Lazadzie za niecałe 300 peso, bodajże 295 peso, 500 sztuk. No także warto, jest oszczędność spora i jeszcze jest dużo więcej, no bo za 300 peso miałbym 300 wkrętów, a mam 500 wkrętów. Czyli opłaca się pewne rzeczy zamawiać przez internet, tylko po prostu trzeba je odpowiednio wcześnie zamówić, bo termin wysyłki może być do 30 dni, jeżeli jest paczka duża i będzie szła drogą morską. Wstawiam sobie wentylator, wiatrak i co? Kontynuujemy. Kilka dni i będzie to całkowicie inne pomieszczenie. Dobrze, mamy pewne ustalenia, coś już wiemy na temat tej ściany. Stary otwór, to stare okno, które tu było ta krata, ma 122,3 cm, czyli pasowałoby tu okno 120. No z tym, że mamy tutaj konflikt z starą łazienką. Więc rozmawiałem z żoną i wspólnie ustaliliśmy, bo okno, które mamy tutaj, jest to okno najwęższe, to jest 100, nie 120. Przesuwamy okno, to będzie prawa strona otworu okiennego i przesuwamy wtedy okno, tu mamy 100. Jeżeli przesuniemy okno do tej linii, to wtedy niszczymy tą wanienkę, która jest na zewnątrz. To jest wanienka, dowiedziałem się od żony, jak były tutaj problemy z wodą, tutaj po prostu zbierali sobie w niej wodę. Jakaś tam jakby była potrzeba, żeby po prostu było więcej wody, to kiedyś tak to działało. Ale jeżeli przesuniemy okno stąd tam, dotąd, to tutaj uzyskamy dodatkowe 55 cm, czyli 50 cm możemy wypuścić dodatkową łazienkę, bo docelowo w nowej łazience, która będzie z płytkami i ze wszystkim, chcielibyśmy mieć miejsce na normalny prysznic z płytek, nie będzie kabiny przystanej, ale będzie normalny prysznic z płytek, kibelek, zlew, no i jeszcze chcielibyśmy zrobić miejsce na pralkę, żeby pralka też stała w łazience. Także jeżeli zyskamy 50 cm w tą stronę, teraz łazienka ma około 2 metrów, ale można ją jeszcze wypuścić tam dalej, niszcząc tą brudną kuchnię, bo ona nie będzie tu potrzebna. Wypuścić ją jeszcze dalej, także będzie duża wszechstronna łazienka, w której spokojnie mogą wejść 3 osoby i nie będą się ze sobą zderzały. Tak mówię, 3 osoby, przecież nie wchodzi się w 3 osoby do łazienki, ale że będzie wystarczająco dużo miejsca, żeby nie czuć żadnej klaustrofobii po prostu w łazience, w ładnej łazience z płytkami, ze wszystkim, z nową armaturą. I tak to będzie robione, czyli teraz biorę się za przerobienie tej ściany. Ta część ściany i ta część ściany jest utrzymana z gwoździ, powycinałem niektóre elementy, te które są i tak byłyby do wymiany, no ale skoro przesuwamy cały otwór okienny, no to i tak bym je wycinał. Jak zwykle ogień już się pali, wypalamy korzeń dalej, to jest akurat duży korzeń, już 3. dzień się pali. Przygotuję tą ścianę, poprzestawiam to, co muszę poprzestawiać i wtedy wezmę się za oczyszczanie tej ściany i też szykowanie jej do impregnowania. Żona już poimpregnowała 3 razy te części, które pociąłem, żeby ewentualnie wykorzystać je na budowanie nowych ścian czy dostawianie. I co? Dzisiaj tu okna nie będzie. Dzisiaj będzie tutaj otwór otwarty przez całą noc.
luzik. Może być otwarty nawet przez kilka dni, nie ma problemu z tym żadnego. I tak tutaj nikt się nie kręci, poza tym są 2 psy w domu, szczeniaki i Elvis na zewnątrz, także pilnują gości. Robimy tą pierwszą ścianę na gotowo, poprzenoszę poziomy z okien z drugiej sypialni. Jest laser, który już wzięliście, jest stojak, który już wzięliście, także bez problemu strzelę sobie laserem, żeby objął mi drugą sypialnię. Tutaj przyniosę poziomy okien, żeby z zewnątrz były w jednej linii. No i to jest plan na teraz. Plan na teraz, zajmę się najpierw tą ścianą, zrobię całą tą ścianę, potem zajmę się tą drugą ścianą, też opuszczę to okno trochę i szykujemy do zaimpregnowania to co jest. Stoję się na razie nie rozbieram, tam jest nasza druga sypialnia, to żeby się nie pyliło i tak dalej, no to na razie jej nie rozbieramy. Zaimpregnujemy to, co możemy zaimpregnować, powymieniamy to, co trzeba powymieniać, zaimpregnujemy sufit, polakierujemy i ta ściana będzie rozbierana na samym końcu, bo jak już się ją zrobi, to się ją zapłytuje z drugiej strony sypialni, potem z tej i to będzie końcowy element, jeżeli chodzi o 2 sypialnie. Chociaż może to jeszcze z płytami się wstrzymam, dopóki tej ściany nie będzie na suficie. Ale jest plan. Jest plan z rzeczy pozytywnych. Nie znalazłem żadnych żyjątek w ścianach, żyjących, chodzących, tak jak mówiłem w poprzednim filmie bodajże. Są ślady po aktywności termitów. No ale to machon jest zdrowy, no kurczę, no pukam tym młotkiem i nigdzie się, tylko te 3 poprzeczki tutaj były w takim złym stanie, nie były w bardzo tragicznym stanie. No kwalifikować do wymiany, tak dobra, przyjmę, że były w tragicznym stanie, więc są wycięte i będą wymienione. Ale reszta drewna jest w porządku, wystarczy oczyścić. Wygląda na to, że termity były bardziej zainteresowane tymi płytami, które są na ścianach, tymi cienkimi płytami drewnianymi, bo one dość mocno były popsute. Nie wiem, z czego to wynika, czy po prostu, no widzicie, nie wiem po prostu, czy przez to, że drewno było twardsze, czy termity mają jakieś upodobania kulinarne, jakiś konkretny rodzaj drzewa bardziej im smakuje, ale z tego, co widzę na ten moment, to widzę, że termity dużo bardziej były zainteresowane samą płytą, bo to zarówno konstrukcja podłogi, jak i konstrukcja ścian jest w porządku, a to, co jest uszkodzone, to są płyty na ścianach. Dobra, wracam do pracy. No i jaki mamy front robót na dzisiaj? Oczyściłem, wymieniłem ten kawałek, który mi się nie podobał. Co najważniejsze, tak jak wspominałem wcześniej w filmach, to nie są belki, które podtrzymują konstrukcję. Czyli mógłbym usunąć całą ścianę i nic się nie dzieje, bo wszystko stoi na narożnikach i na tych dużych belkach podtrzymujących strop. Także jakbym chciał, to mógłbym wyrywać wszystko, wyczyścić do belek i robić wszystko od nowa, także mogę sobie dokładać dowolnie na dobrą sprawę, ważne, żeby trzymać wymiar płyt i nic się nie będzie działo. Tak samo jeżeli chodzi o okna, nie ma dużego obciążenia na tej konstrukcji, żadnego obciążenia na dobrą sprawę, bo wszystko trzyma się na belkach. No w Norwegii się tak nie budowało. W Norwegii wszystko było konstrukcyjne i podtrzymywało poza ścianami działowymi. Przerobiłem to okno, przesunąłem je, jest pod wymiar, dorobiłem tutaj kawałki do podtrzymania płyty. Także ta ściana jest już gotowa. Mamy tą ścianę gotową do impregnowania. Jutro wezmę się, bo już się nie będę tego robił, jutro nie. Jutro będziemy jechali do adwokata. Przyjeżdża siostra z Dumagete. Prawdopodobnie na 90%. Jeszcze trzeba poczekać na potwierdzenie. I jedziemy do adwokata w sprawie innej ziemi na Skichorze, którą mama ma, którą sprzedają. Wspominałem wam o tym wcześniej. Trzeba jechać po prostu do adwokata czy do notariusza. Coś tam trzeba zrobić i spytała się, czy nie mogliśmy pojechać z nią. A w sumie tak to może jeszcze dzisiaj załaduje samochód śmiećmi, od rana wiezie się śmieci po drodze i pojedzie się z siostrą tego adwokata, potem się on wiezie na prom i wróci do Dumagete. Także jutro bądź kolejnego dnia bierzemy się za tą ścianę
i robimy ją na gotowo pod impregnowanie. W międzyczasie wydaje mi się, że jak ja będę dubał sobie przy tej ścianie i robił to co potrzeba, to już wejdzie za mną żona i będzie leciała z impregnatem to co można impregnować, żeby po prostu przyspieszyć zakres prac. Dzisiaj jeszcze nie wiem co się stało, ale ten hebel, który tu jest elektryczny, leży sobie tutaj, przestał mi działać w pewnym momencie. No ale on ma swoje lata, on był tutaj używany do budowy tego domu. Porozcinałem kable, połączyłem je na nowo, bo były już kiedyś włączone, myślałem, że może to wina kabli, ale świeci się dioda na nim, także prąd jest, a po prostu nie kręci. Zamówiłem z Lazady nowy, kosztuje 1000 peso, będzie w przeciągu tygodnia czasu, ma być tutaj na miejscu, bo wysyłka z Filipin. Oczywiście miałem dzisiaj znowu mały problem z wodą, a mianowicie taki, że jak gdzieś coś przecieka delikatnie i ja to zrobię teraz po swojemu od nowa z tym środkiem, który spawa te rury razem, który klei je, topi je i spawają się razem, no to jak jest kran zakręcony, to ciśnienie w rurze jest za duże i w innym miejscu gdzieś na jakiejś złączce coś się rozłączy. Także dzisiaj był spory przeciek. Wyciekło trochę wody, ale to jest woda ta ze studni, bo tutaj są dwa podłączenia generalnie. Ten dom jest podłączony pod dwa źródła wody. Jedno to, które nie wiem co to jest, skąd ta woda jest, a drugie to jest ta ze studni głębinowej, którą można normalnie spożywać i pić. Widzicie, ziemia jest mokra, ciekło tam. Już nie cieknie. Na tej złączce, którą zrobiłem ostatnio, tym środkiem, wszystko trzyma. Zaczęło cieknąć tam. Było kolanko. I na tym kolanku ciśnienie je rozsadziło i wszystko się lało. Nie mam kolanka. Zrobiłem to na krótko, po prostu z wykorzystaniem innego węża. Tak to trzeba było zrobić na szybko po prostu. Akcja, reakcja, nie ma czasu, żeby jechać teraz do sklepu i kupować. Będzie się robiło łazienkę, zrobi się wszystko od nowa. No największy pieniek, który tej pory wypalałem tutaj i już go prawie nie ma, już się prawie zrównał z poziomem gruntu. Jeszcze tam trzeba ten korzeń wypalić, ale korzenie to idą łatwiej niż sam pień. Co jeszcze mogę powiedzieć? No nic, nie będziemy tam zamykać na tej ścianie, będziemy stawiać okna. Wyniosę tylko narzędzia z tego pokoju, bo można od zewnątrz, od jadalni na upartego można te drzwi, zasuwka tam jest, zamknąć zasuwką i przewiesić kłódkę, nie trzeba jej zamykać przecież jakby ktoś szedł do środka przez okno. Chociaż takie rzeczy, tu mówiłem, raczej nie dzieją, poza tym psy są tak czujne wszystkie. Z rzeczy godnych odnotowania, Gentleman Elvis, o. Gentleman Elvis pierwszy raz nieśmiało jest ok. Nie chcesz? Nie chcesz? No chodź. Gentleman Elvis pierwszy raz przekroczył próg domu i naprawdę no mam wrażenie, jakby on pilnował naszych szczeniaków. Jak gdzieś pojawiają się jakieś inne psy, to Elvis zawsze jest gdzieś w okolicy i obserwuje. One skaczą na niego, bawią się z nim, on się bawi z nimi, zaczyna się z nimi ganiać. Wykazuje Elvis jakąś radość z życia. Z takich rzeczy bardzo pozytywnych na dzisiaj. Noszę się z zamiarem zrobienia pierwszego Q&A na tym kanale. Kiedyś napisałem post na karcie społeczności na YouTube, ale tam pojawiało się tylko jedno pytanie, więc nie było sensu robić z tego Q&A. Więc pod tym filmem, jeżeli macie jakieś pytania, to możecie je zadawać. Jeżeli będzie ich odpowiednio duża ilość, to po prostu nagram Q&A. Z reguły staram się odpowiadać na wasze pytania w komentarzach, ale tak jak mówię, w komentarzu jak komuś napisze odpowiedź, to nie każdy po prostu przechodzi przez wszystkie komentarze, wertuje je. Także możecie zadawać pytania pod tym filmem i jakiegoś konkretnego dnia zrobię sobie film, że usiądę z tabletem i będę leciał po waszych komentarzach. Dzisiaj jest przypływ, woda jest wysoko.
No jest mniej więcej taki sam dystans od tego muru morskiego, który mają w Lazy Beach Club, do tego muru naszego tutaj, co stoi przed nią ta palma. I to będzie mur, którego będziemy się trzymać. Tak jak mówiłem, ta konstrukcja będzie robiła aut. Żona zaczyna snuć plany odnośnie łazienki. Szuka inspiracji w internecie. Rozważamy taką możliwość, że do łazienki, bo żona chciałaby wymurować łazienkę, że do łazienki zatrudnimy sobie jakiegoś majsterka, pomocnika, gdzie ja bym go tylko nadzorował i robił swoje w międzyczasie, a on by murował tą łazienkę, ja bym powyznaczał, gdzie ma co być i tak dalej. I w kilka dni, myślę, że, bo to nie będzie dużo hollow bloków, myślę, że w kilka dni łazienka byłaby gotowa jako główna bryła, bo potem jeszcze muszę podnieść podłogę, żeby połączyć rury tak jak ja bym chciał, bo nie będę skuwał tej posadzki, która jest, bo nie wiem jak głęboko mógłbym ją skuwać, żeby dostać się do rur. Także nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ją podnieść trochę, połączyć sobie rury i znowu zrobić wylewkę, a przed łazienką po prostu zrobi się jeden stopień. Ja wiem, u nas w Polsce jest to nie do pomyślenia. U nas w Polsce w domach, a w mieszkaniach wszędzie jest jeden poziom podłogi. Ale kto nie był w Norwegii, to musimy uwierzyć, że w Norwegii potrafią być różnice ogromne między poszczególnymi pomieszczeniami, a szczególnie między łazienką a pomieszczeniem, z którego wchodzisz do łazienki. Bo jak potem ktoś sobie robi wylewkę, wiadomo, jest jedna podłoga robiona z płyty wiórowej z reguły, cały poziom jednej podłogi w takim drewnianym domu. No i potem jak ktoś chce sobie założyć kabel grzewczy, płytki, czy co tam sobie chce zrobić, czy ogrzewanie wodne podłogi, no to wiadomo, że ta podłoga się podnosi. I w niektórych domach są naprawdę spore różnice, że w Polsce by to po prostu nie przeszło. A w Norwegii przechodzi. I tutaj też to będzie musiało tak być, bo mówię, nie chciałbym robić sobie dodatkowego problemu, jak zacząłbym skuwać tą posadzkę, bo gdzieś pod posadzką są zbiorniki na odpady, a nie wiem dokładnie gdzie one są i jak głęboko. Więc nie chciałbym jej skuć, dołożyć sobie kilka dni roboty i potem myśleć co dalej. Lepiej, wygodniej będzie to po prostu podnieść, tak jak mówię. Na tej posadzce, która teraz jest, połączyć rury tak jakbym chciał i trochę ją podnieść ewentualnie. To rozważam, ale to zobaczymy jeszcze. Bo może uda mi się uzyskać informację, jak to jest rozwiązane i może będę miał możliwość skucia tego. Ale skuwanie, kurczę, i ten beton, gruz potem. No nie wiem, no zobaczymy. Jeszcze nie ma to konkretnego planu. Teraz żona gotuje obiad. W sypialni, którą zrobiliśmy jako pierwsza, śpi się bardzo dobrze. Moje najlepsze noce na Sikihorze. No bo szczególnie jak przyjechaliśmy te pierwsze dni, zanim tu było dobrze posprzątane, poodkurzane, zanim wszystko zostało wyprane, no to było czuć pył. Żona bardzo niekomfortowo to znosiła, że miała kaszel i tak dalej, ale już się ten problem rozwiązał. A mówię, w tej nowej sypialni, co zrobiliśmy, jak są świeże płyty, wszystko jest świeże polakierowane, jest zupełnie inny komfort snu. No i okna też mocno wygłuszyły sypialnię, same płyty też wygłuszyły sypialnię, może jeszcze łączenia nie poszpachlowane. I psy też tak bardzo nie reagują, jak ludzie sobie idą na ryby o godzinie 6. To jest kolejny plus. Czy coś jeszcze takiego się dzisiaj wydarzyło, myślę? Nie, myślę, że nie. No ale mówię, jeszcze o tym nie rozmawiałem z żoną, jeszcze nie konsultowałem z żoną i o której ewentualnie siostra przyjeżdża, bo się najwyżej zrobi tak jak mówię, weźmie się śmieci i pojedzie się jutro ze śmiećmi i pojedzie się do tego adwokata, notariusza, czy do kogo tam trzeba pojechać. Na dzisiaj będę kończył z pracą, jeżeli chodzi o pokój. I tak udało się zrobić dość sporo, biorąc pod uwagę fakt, że trzeba to drewno przygotować samemu.
Widzicie tą różnicę, o której wspominałem wcześniej. Wcześniej to okno było aż dotąd, wchodziło do łazienki. Teraz uzyskaliśmy, no spokojnie dotąd może być przyszła łazienka z tą linią. Czyli tylko tutaj dojdzie nam no około 40-45 cm w tą stronę, a jeszcze wypuścimy ją w tamtą stronę. No tak jak mówiłem, to będzie teraz większa łazienka, no i normalna łazienka. Całe to drewno out i palimy. Ale to też trzeba zrobić z głową, że jak zacznę to rozbierać, dorobi się jakąś nóżkę, żeby ten dach zachować, żeby w razie deszczu cały czas się pracowało pod dachem, a dopiero potem zaczniemy ściągać ten dach, który jest dołożony do głównej konstrukcji domu i można go sobie spokojnie usunąć. Psy odpoczywają. Kotek też odpoczywa po jedzeniu. Także tak, jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. I człowiek całe życie się uczy, a przynajmniej powinien, tak jak wam wspominałem. I nie to, że nie dawało mi to spokoju, ale ciekawiło mnie to, dlaczego tak jest, że jak zrywam tutaj te płyty, te sklejki, które były na ścianach wcześniej jako zewnętrzna warstwa ściany, czemu one są tak kruche i tak zniszczone przez termity prawdopodobnie? No przez termity na pewno, ale inne zwierzątka. A jeżeli chodzi o konstrukcję główną domu, to jest w stanie dobrym, a nawet bardzo dobrym, biorąc pod uwagę fakt, że było gniazdo termitów. No i to, co dzisiaj się dowiedziałem po prostu, bo szukałem odpowiedzi w internecie i taka jest odpowiedź. Tutaj czytam, to nie jest z głowy. Termity mogą atakować drewno mahoniowe, ale jest ono stosunkowo odporne na ich działanie, ponieważ mahoń zawiera naturalne oleje i gęstą strukturę, która utrudnia termitom jego przeżuwanie. Jednak w skrajnych warunkach, gdy nie mają innego źródła pożywienia, mogą go uszkodzić. Jeśli planujesz użyć mahoniu na Filipinach, warto dodatkowo zabezpieczyć drewno preparatami antytermitowymi, zwłaszcza w wilgotnym klimacie. Czyli to, co robimy dokładnie. Ale już znamy odpowiedź, dlaczego nie używa się drewna kokosowego, ani żadnego innego, jeżeli robisz tego typu dom na Filipinach. Przed chwilą też po obiedzie rozmawiałem z żoną, że jakbym miał jeszcze trochę materiału konkretnego z Norwegii, chodzi mi głównie o membrany zewnętrzne do nabijania na konstrukcję od zewnątrz, które się taśmuje, że tam nie ma w ogóle dostępu powietrza ani niczego, to jestem przekonany, że jakbym się uparł, to byłbym w stanie wybudować tutaj drewniany dom, taki jak ten, który teraz remontujemy, odpowiednio zamykając ściany od zewnątrz, wszystkie otwory, żeby nic tam nie mogło wleźć do środka, żaden termit, żaden inny robaczek, który wytrzymałby ponad 100 lat. Jestem o tym święcie przekonany, bo tu największym problemem nie jest pogoda, nie jest wilgotność, nie jest sól. Śniegu z automatu nie ma, czyli nie ma tego obciążenia na dachu. Największym problemem są insekty, które ewentualnie mogą być zainteresowane Twoim domem ze względu na pożywienie. Ale gdyby to tylko nabić membranę z zewnątrz szczelnie, pokleić to taśmą, żeby nie miały nigdzie dostępu do tego, to jestem w stanie się założyć, że taki dom lekko 100 lat by sobie postał. Trochę może solidniejsza konstrukcja, chociaż tak jak mówię, no tutaj ten dom jest 6,5 cm, jeżeli chodzi o grubość konstrukcji ściany. I nie wiem, czy byłoby sens używać większego. No to zależy pewnie od miejsca, w którym jest i tego, jak solidne miałoby to być. No ale na razie, na ten moment prac, na ten postęp prac, na to, co udało się otworzyć, na to, co już zobaczyłem, to jestem bardzo pozytywnie zaskoczony stanem ścian.
I jeżeli pozbędziemy się wszystkich tych płyt, które były zainfekowane, to wydaje mi się, że mamy problem z głowy. Tym bardziej, że od dołu konstrukcja też, jak widzicie, podłoga jest zrywana, też jest impregnowana, też jest zabezpieczana. Także kolejne lata nie będzie tutaj większych problemów, nie przewiduję większych problemów, jeżeli chodzi o tego typu insekty. Teraz jest godzina która już? Już dochodzi 6. Dochodzi 6. Jak jutro przyjeżdża siostra, to muszę zamontować jedną ławkę na samochodzie, założyć daszek, to się teraz zrobi. I tak jak mówiłem, wezmę i popakuję śmieci, żebym od rana nie musiał tego robić. A nawet jakby siostra nie przyjechała, to i tak wywieźć śmieci po prostu jest za dużo. I tak nieprzyjemnie jest, jak jest tyle śmieci dookoła. Wywiezie się je jutro, co to jest? Ile to zajmie? Godzinę, żeby tam dojechać, wyładować je i wrócić? Bo to kawałek jest, ale nieduży. Także to się jeszcze dzisiaj zrobi. Psst. Co tu, panienko, żujesz? No, jakieś śmieci. A teraz co znalazłaś? Kawałek kory. Tym się możesz bawić. O, jeszcze plastik jakiś. Tym się możesz bawić. Bardzo sobie psy upodobały do rzucia. To z machoniu spada. Pewnie są w tym nasiona. Dlatego drzewo to zrzuca. I sobie bardzo Tulfi z Rosie to upodobali do rzucia. To jest ich ulubiony przysmak, jak wychodzą na górę. Także biorę się za kontynuację dzisiejszego dnia. A na odpoczynek jeszcze przyjdzie pora. Plastic only to Pomalowany regał stoi w rogu. Można robić więcej miejsca. Pod stołem też można coś upchnąć. Tutaj zamontowałem jedną płytę z tego Hardiflexa. Jak się gotujesz, bole nie pryskał, to jest ognioodporne. I na tym regale można sobie ustawiać rzeczy z kuchni na ten moment. Robi się nieco więcej miejsca, przestrzeni i tlenu. Ten kącik trochę posprzątałem. Jak się jutro wywiezie śmieci, to będzie jeszcze lepiej. Dobrze, na dzisiaj będę się już żegnał, bo jest godzina zacna na pewno. No, 19. Założyłem budę na samochód w międzyczasie. Zamontowałem siedzisko z jednej strony, bo niepotrzebne są z dwóch. Dobrze, idę się obmyć i to odpoczniemy, obejrzymy coś może na Netflixie, bo na tarasie sobie siedzimy, na taboreciku tablet i oglądamy sobie Netflixa wieczorami albo ewentualnie czytamy jakieś książki przy żarówce solarnej na tarasie. Dobra, dziękuję bardzo za subskrypcję, za komentarze i za lajki, jak zwykle. Dopiero oglądacie filmy z pewnym opóźnieniem, to jest jeden dzień opóźnienia, no ten film będziecie oglądali dzisiaj, co jest? Dzisiaj jest czwartek, to za chwilę wejdzie nowy film, a ten film będziecie oglądali w piątek, macie jeden dzień zawsze do tyłu. Ale zauważyłem w swoich statystykach, że jeden z ostatnich filmów, chyba pierwszy raz się tak zdarzyło od dłuższego czasu, ma ponad 200 lajków, także naprawdę dziękuję, dajecie radę. Pozdrawiam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Życie na Filipinach. Do zobaczenia.